Jeśli historia wydawała ci się kiedykolwiek nudna, to po prostu znaczy, że nie trafiłeś jeszcze na sedno historii. To miejsce, gdzie starożytne imperia ożywają, wielkie bitwy nabierają tempa tak jak w filmie, a sekrety sprzed tysięcy lat potrafią naprawdę zaskoczyć. Bez szkolnej nudy, za to z niesamowitym klimatem, pasją i opowieściami, które wciągają od pierwszych sekund. Wejdź raz i zobacz, że historia naprawdę może uzależniać. Witamy serdecznie po raz kolejny w naszych ufologicznych spotkaniach. Witam Ciebie, Piotrze. Witam, dzień dobry. Dziś sobie porozmawiamy troszeczkę o świecie przed ujawnieniem obcych. Jest to fajny temat, troszeczkę na czasie, no ale tradycyjnie zanim weźmiemy, ja nie będę dużo się rozgadywał odnośnie tych reklam, tyle tylko, że przypomnę, że pod tym numerem telefonów i pod tym mailem możecie dostać fantastyczną wodę wprost dla dżentelmenów. Wielu subskrybentów sobie bierze i, moi drodzy, chwali ją, także zachęcam do nabycia. I możemy sobie przejść do naszego tematu. Powiedz mi taką rzecz, bo do sieci trafił w ogóle taki raport znanej firmy, która zajmowała się prognozowaniem i doradztwem finansowym. O czym ten raport mówi, jaki on ma tytuł? To jest raport firmy Deloitte. Jest to dość znana firma zajmująca się ogólnie kwestiami związanymi od księgowości po doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe. On zatrudnia na świecie mnóstwo osób. Jest to tak naprawdę sieć spółek, które się tym zajmują. Firma oryginalnie powstała w Wielkiej Brytanii, ma oddziały w wielu krajach, no i oddział szwajcarski przygotował raport na temat zdarzeń określanych jako czarne łabędzie tak zwane. O czym one są, to sobie tam może za chwilę powiemy, natomiast ten raport skupia się na ocenie tego, w jaki sposób wydarzenia uznawane za mało realne, takie, które uchodzą w mediach za, no wiesz, mało możliwe, tak? Że mówi się, ciągle się o tym mówi, ale nikt nie wierzy, że to się stanie. W jaki sposób one wpłynąć mogą na sytuację na świecie. I w tym raporcie wymienionych jest kilka przykładowych czarnych łabędzi, tak zwanych, natomiast głębiej pod uwagę bierze się dwa, czyli zagrożenie związane z rozwojem sztucznej inteligencji w taki sposób, że ona zagraża człowiekowi jakoś tam egzystencjalnie, tak, że jest groźna i co by to dla nas oznaczało. No i sytuacja numer dwa, disclosure, czyli ujawnienie istnienia obcych. Ten raport jest tak naprawdę bardzo krótki, został opublikowany na stronie Deloitte w języku angielskim. Każdy go sobie może przejrzeć. On jest bardzo konkretny. W czym jest on inny od podobnych raportów tego typu, bo chyba u Ciebie na kanale też żeśmy mówili o przypadku, kiedy Bank Anglii miał otrzymać pismo, w którym ktoś go nawołuje do tego, żeby się zajął sytuacją związaną z ujawnieniem UFO. No, w tym przypadku, w przeciwieństwie do tego przypadku związanego z Bankiem Anglii, sytuacja jest taka, że to jest raport przygotowany przez firmę dla klientów do rozważenia w kwestii oceny ryzyka finansowego. Innymi słowy, wskazuje się na przykłady wydarzeń, które choć mało możliwe albo niekiedy wręcz fantastyczne, mogą się wydarzyć i mogą doprowadzić do strat określonych sektorów gospodarki. Czyli co robić, żeby się przygotować na niektóre scenariusze, takie jak chociażby disclosure, bo tam nie jest mowa o tym, że wiesz, no, ogłosi się istnienie obcych i od razu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że wszyscy na świecie zgłupieją, że upadną różnego rodzaju instytucje, że dojdzie do kryzysu wartości. No nie, oni podchodzą do tego w sposób bardzo rzeczowy tak naprawdę. I to jest wielki plus tego raportu. Drugi plus jest taki, że on mówi o prostej sprawie, o tym, że można stracić pieniądze na chaosie, który może się tymczasowo wygenerować, kiedy ktoś ogłosi istnienie obcych. Czy będą to naukowcy, czy będzie to po prostu niezrównoważony psychicznie dziad z Ameryki.
I to jest ciekawe, bo wiesz, no tam, gdzie w grę wchodzi kasa, no to myślę, że już rozmawia się o Nie ma pewnych sprawach. sentymentów. Tak, rozmawia się o pewnych sprawach na poważnie, czy się w to wierzy, czy nie. Po drugie, no tutaj w grę nie wchodzi 50 zł, tylko wchodzą często ogromne sumy i wielkie firmy z takiego doradztwa korzystają. To nie znaczy, że wierzą, iż dojdzie do disclosure i że zostawi to w jakiś sposób ślad na świecie, ale chodzi mi o to, że po prostu jest to brane pod uwagę. Ja zauważyłem, że wielu komentujących u mnie ten materiał nie do końca to załapało, wiesz, że no bo my się poruszamy w tej tematyce na co dzień się mówi o tym disclosure. Natomiast kiedy się o tym mówi już w takich kwestiach poważniejszych, że ktoś może coś stracić, że można po prostu wpaść w pewne kłopoty z tym związane, no to myślę, że to już jest interesujące pod pewnymi względami i trzeba to brać pod uwagę, bo wiesz, no co innego raport napisany przez jakiegoś tam emerytowanego profesora, czy przez jakiegoś wiesz, samozwańczego eksperta, co innego no, raport tak naprawdę finansistów. To jest moim zdaniem jakby nie było interesujące, choć no, byli tacy, którzy zareagowali na to opracowanie zupełnie inaczej. Inna taka sprawa, wiesz, bo wspomniałeś o tych czarnych łabędziach. Czym są te czarne łabędzie, o których ten raport wspomina i jaka jest w ogóle ich natura? I czy możemy się spodziewać wkrótce w ogóle takich zdarzeń, twoim zdaniem? Znaczy, czy się możemy ich spodziewać, to tego niestety nie wie nikt, bo to jest charakterystyka tak zwanych czarnych łabędzi. My często słyszymy ostatnio ten termin. Czym są czarne łabędzie? To są wydarzenia, które generalnie są niespodziewane, a zachodzą. Przy czym nie ma tak naprawdę zgody wśród ekspertów zajmujących się oceną ryzyka, co czasami jest danym łabędziem, a co nie jest. Bo czarny łabędź jest zupełnie niespodziewany, wydarza się, panuje chaos, nikt nie wie, co robić. Takim przykładem tego, no pierwsze, co nam przychodzi do głowy, pandemia, ataki z 11 września, co jeszcze? No, meteoryt czelabiński, chociaż tam akurat obyło się bez większych szkód. No ale będą tacy, którzy powiedzą, że no dobra, no, ataki z 11 września, one niby były niespodziewane przez nikogo, ale były elementem większego, dłuższego procesu, który jednak trwał, prawda? Czyli to może był taki łabędź nie do końca czarny, tylko szary, bo taka kategoria też jest. Takim czarnym łabędziem typowym, moim zdaniem skromnym, byłoby nagłe pojawienie się kosmitów, nie ujawnienie kosmitów, tylko pojawienie się kosmitów w takiej formie, jak mieliśmy to pokazane na przykład, nie wiem, w filmach typu Nowy Początek, czyli oni zawisają w różnych miejscach na świecie i ludzie ich widzą, no jest problem, którego nikt nie potrafi rozwiązać, bo nikt nie wie, co się stanie. Natomiast samo disclosure, no ono jest określane w tym raporcie jako czarny łabędź, bo rzeczywiście nikt nie wie, co się stanie, bo nikt nie wie nawet, jaka forma tego disclosure zostanie ogłoszona, czy ono będzie częściowe, czy będzie całościowe, czy ono w ogóle będzie, bo tak naprawdę na chwilę obecną ja absolutnie nie wierzę w tą narrację amerykańską. Uważam, że to jest po prostu element destabilizujący, czyli coś, co jest charakterystycznym elementem w polityce Trumpa. On tej karty może nigdy nie użyć tak naprawdę, ale wspomina o tym w sposób, o którym się do tej pory nie mówiło. I to już samo z siebie jest ciekawe. I w tej formie, czyli ogłaszają coś, czego się ludzie nie spodziewają, to jest wtedy łabędź czarny. Natomiast wiesz, tutaj już tyle się gada o tym disclosure, że w końcu no, są osoby, które prognozują, wiesz, tak? Ja ci powiem tak, już tyle się gada o tym disclosure, że już nawet Sławek Larnaciński się nawrócił, także przestał wierzyć. Ja ci powiem, że tak, to jest fakt. Najlepsze jest to, że o disclosure się gada od 3 lat, ale tak naprawdę gadać to się gada od kilkudziesięciu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, ja też często o tym mówię, że wszyscy mówią o tym ujawnieniu i często słyszymy takie głosy, o nie jesteśmy gotowi naprawdę, a to zjawisko jest przerabiane tak naprawdę od kilku dobrych dekad i ja zaręczam, że wszystkie możliwe hipotezy chyba przeszły już przez internet.
każdy możliwy wariant związany z obcymi został przetrawiony. Ja nie sądzę, żeby było coś, co by ludzi mogło zszokować poza inwazją, która jest niespodziewana i która też by była takim czarnym łabędziem. Kolejny przykład czarnego łabędzia. No, w sumie to można uznać za to 3 atlas, tylko że on nie pociągnął za sobą żadnych skutków ekonomicznych, ale gdyby taki obiekt się pojawił, nagle się pojawił, nie byłby do zatrzymania, bo byłoby to niemożliwe ze względu na jego masę, nie mogłoby dojść do defleksji, no to wtedy możemy to uznać za wydarzenie niespodziewane, nieuniknione, o nie wiadomo jakich konsekwencjach. Kolejny przykład czarnego łabędzia, chociaż też niektórzy powiedzą, że można się tego prędzej czy później spodziewać, no to jest jakaś niszczycielska burza słoneczna, rozbłysk słoneczny, który doprowadza do po prostu awarii na globalną skalę, jeżeli chodzi o energetykę. I co ciekawe, oni taki scenariusz, ci eksperci, którzy napisali ten raport, oceniają bardzo wysoko. O ile oni na przykład w skali 2 do 5 oceniają możliwość disclosure, to chyba jako 4 na 5 oceniają to, że do takiego rozbłysku może dojść, takiego jak był w 1859 roku, który mógłby po prostu doprowadzić do wielkich blackoutów na dużych obszarach, co by pociągnęło za sobą no w sumie też trudne do przewidzenia konsekwencje ekonomiczne. No bo wiesz, nie działałoby wszystko, od respiratorów po lodówkę w Biedronce, tak? No i jakby to wpłynęło na przykład na ekonomię, na wiele aspektów życia. Także to jest natura czarnych łabędzi, to jest tak naprawdę coś bardzo ciekawego. No bo nikt nie wie, co się dzieje. No jak mówię, przykładem może być też pandemia ostatnia, również. Też w sumie nieprzewidziana, choć byli tacy, którzy twierdzili, że to się stanie. I niektórzy powiedzą, że ona była do przewidzenia, no bo przecież SARS, no bo przecież świńska grypa to było. Także to też może taki nie do końca czarny łabędź, no ale w tym tkwi natura. Po prostu to są zagrożenia, których przewidzieć się nie da. Przewidzieć to się je da, tylko nikt nie wie, kiedy one nastąpią. Tak to wygląda w dużym skrócie. No to jest prawda, bo tak jak powiedziałeś, się z tym zgodzę, że na prawo i lewo ten temat disclosure był przerabiany. Ja tutaj nie bez kozery podrzuciłem postać Sławka, którego szalenie lubię i jak wiecie, prowadzę z nim liczne rozmowy polityczne. Myślę, że tam jacyś złośliwcy już będą donosić, że ja go poruszyłem, ale Sławek się raczej z tego nie obrazi, bo Sławek sam przyznaje się do tego, że on kiedyś bardzo mocno wierzył w tę kwestię disclosure, no nie? Natomiast przez fakt tego, co widział, co słyszał, w jakich różnych sytuacjach się odnalazł, no po prostu tak jak ja w cudzysłowie mówię, nawet z nim rozmawiam, że on się z tego nawrócił i po prostu przestał w to kompletnie wierzyć, no nie? Ale pytanie jest inne, czy konsekwencje związane z ujawnieniem będą jednorodne dla całego świata, czy będą może różne? No i jak tak naprawdę autorzy tego raportu widzą kwestię reakcji ludzi na to, że w ogóle kosmici istnieją? No właśnie, bo mówimy o wnioskach nie moich, tylko o wnioskach autorów tego raportu. No, według nich nie, świat nie zareaguje tak samo. I różnice będą nie tylko, wiesz, związane z tym, kto gdzie żyje, czy na północy globalnej, czy na południu, czy w świecie zachodnim, czy w świecie islamu, ale różnice też będą nawet, wiesz, takie regionalne. Oni tam wskazują na przykład, że informacja o ujawnieniu, ona będzie bardzo emocjonalna. No bo wiesz, pierwsze co, i oni na to zwracają uwagę, na znaczenie mediów w tym procesie. Pierwsze co usłyszymy, to kosmici istnieją. To się zacznie rozchodzić lotem błyskawicy po mediach. Każdy zobaczy jakieś powiadomienia w swoim telefonie. No i te ośrodki, gdzie ludzi jest więcej, gdzie to wysycenie medialne jest większe, no, czyli miasta, wiesz, no wyobraź sobie napisy, billboardy, tam breaking news, Trump ogłasza istnienie obcych i tak by nikt w to nie uwierzył. Natomiast tak, oni uważają, że nie będzie to miało takiego jednorodnego wpływu na całą planetę. Na przykład są kraje, ich zdaniem, gdzie pozycja rządu jest ugruntowana, ale oni nie mówią wcale o krajach autorytarnych, tylko o krajach, nie wiem, takich jak Skandynawia, no, tak jak niektóre kraje europejskie, gdzie pozycja rządu jest w miarę stabilna i silna. I w takich krajach te informacje o tym, że obcy istnieją,
na pewno by zostały przyjęte nieco inaczej niż w innych, gdzie mógłby zapanować chaos. Na pewno na prowincji, na wsiach ta informacja o tym, że obcy istnieją, też by nie zrobiła może tak dużego wrażenia, jak na mieszkańcach. No wyobraź sobie jakieś miasto, nie mówię nawet w Polsce, ale miasto w jakimś biedniejszym kraju, oni się nagle dowiadują, że obcy istnieją, jest tam mnóstwo ludzi. Pierwsze, co to im przychodzi do głowy, żeby kupić ryż albo kartofle, no bo nie wiadomo, co się stanie. Bardzo ważną rzeczą, którą oni w tym raporcie poruszają i która też jest w sumie do przewidzenia, no to są kwestie medialne. Bo nagle pojawiłaby się taka sytuacja, że wszyscy zaczęliby o tym mówić. Pojawiłoby się mnóstwo ekspertów samozwańczych, pojawiłoby się mnóstwo prognoz, no i przede wszystkim mnóstwo fejków, mnóstwo porad, co robić na przykład, No tak? właśnie mówię, czekam z utęsknieniem na Hołdysa, bo on jest specjalistą ze wszystkiego, więc na pewno on by się też pojawił. Ale O jeszcze ci tak, wejdę na w pewno. słowo delikatnie, wiesz, bo my kiedyś ten temat poruszaliśmy, Piotrze, nie to gdzie kto mieszka, ale też kto w co wierzy, bo podejrzewam, że buddyści chętniej by ten temat przyjęli niż na przykład wyznawcy islamu, nie? W mojej ocenie, nie? Jest, mogłoby być bardzo różnie. Tu też chodzi o to, że na pewno te różne ośrodki kulturowe by zareagowały różnie i każdy by wymagał reakcji od, jakby to powiedzieć, no, jeden by wymagał reakcji od akademii, od uniwersytetów, drugi by wymagał reakcji kościoła czy muftiego swojego, Mhm. imama, a jeszcze inny, no nie wiem, doradcy duchowego. To też wskazuje na to, że nagle decyzja o tym, co powiedzieć, znalazłaby się w rękach tych ludzi. Mhm. Na pewno by się pojawił jakiś problem natury egzystencjalnej, jakieś pytania, tak, no kim oni są dla nas, Mhm. ale z drugiej strony, ja ci powiem tak, w kontekście tego raportu i w ogóle w kontekście całego problemu. Nam się cały czas coś wymawia, jakieś głupoty. Mówię o tym disclosure. Mhm. Dlaczego? Bo ten problem istnieje od końca lat 40. Mhm. Od wielu lat się o tym mówi. W samej Polsce pierwsza fala UFO, kiedy zaczęto mówić o latających obiektach, talerzach, to jest końcówka lat 50. Mhm. Poruszono naprawdę wszystkie możliwe hipotezy, łącznie z tymi najgorszymi, najbardziej fantastycznymi, że oni przylatują tutaj, żeby nas hodować albo nas zjeść. Mhm. Czy to się stało? No nie stało się. A czy to się stanie? Nie wiadomo, ale skoro się dotąd nie stało, to raczej nie wygląda na to, żeby kosmici jutro tutaj przylecieli, żeby nas wszystkich zabrać. Także myślę, że prędzej czy później ludzie by się otrzepali z tej informacji, z tego chwilowego szoku, który może by trochę potrwał, powiedzieliby zaraz, my tutaj żyjemy już tyle lat, nawet jeżeli ci obcy gdzieś są, no to w sumie co z tego, trzeba żyć, Mhm. trzeba siać, Mhm. trzeba robić i tak dalej. Także tak by to wyglądało, wiesz. Ja myślę, że większość normalnych ludzi by to w ten sposób przyjęła, ale cały czas byliby tacy, którzy by klepali, wiesz, w internecie by klepali do znudzenia różne rzeczy, a w rzeczywistości życie zweryfikowałoby to wszystko. Natomiast no, rzeczywiście mogłoby być tak, że niektóre osoby coś by tam na tym mogły jednak stracić. Jakiś chwilowy chaos mógłby zapanować. No nie wiem, pamiętam takie opinie mówiące, że mogłoby na przykład dojść do takiej sytuacji, jak była w czasie pandemii, że ludzie by zaczęli się chwilowo, wiesz, że tak powiem, ekwipować w różnego rodzaju suchy prowiant w papier toaletowy, Mhm. bo nie wiedzieliby, co się stanie. Po prostu widzieliby, że ktoś wykupuje makaron po ogłoszeniu tego, że obcy istnieją i też by to zaczęli robić. Czyli może by to poszło w tą stronę, ale moim zdaniem no chyba najciekawszym elementem rozwoju sytuacji, tylko że oni w tym raporcie o tym nie wspominają, byłoby to, że obcy się pojawiają sami i nie wiadomo co robić. Nikt nie wie co robić. I to byłby scenariusz, prawdziwy czarny łabędź, kiedy rzeczywiście można się spodziewać wszystkiego. Natomiast takie, wiesz, ujawnienie ze strony jeszcze takiego oszusta, jakim jest Trump, Mhm. moim zdaniem nie miałoby żadnego znaczenia, bo pierwsze co by się pojawiło, to pytanie, a skąd ty to wiesz? Mhm. I jakie masz dowody? Bo dowody ze strony CIA, jakieś raporty, to wiesz, Myszka Miki mi tu jedzie na Mhm. rowerze. Mhm. I nie sądzę, żeby świat to łyknął.
Może by było trochę medialnego szumu, Mhm. ale nie sądzę, żeby wywróciło to do góry nogami nasze życie. Mhm. Głównie ze względu na to, kto to mówi. Mhm. Kolejna sprawa, no, mogłoby dojść do takiej sytuacji, że pojawiłby się rzeczywiście jakaś chwilowa destabilizacja, Mhm. ale też nie objęłaby chyba świata na dłuższy czas, tak mi się wydaje. Także w ten sposób to widzę. No ten raport sobie możecie pobrać, ten raport sobie możecie o nim posłuchać u mnie. No tam jest jeszcze poruszona kwestia tak zwanego polikryzysu, która jest tutaj akurat ważna i ona się wiąże z kryzysami pojedynczymi, nawet mniejszymi, które się nawarstwiają. Jeden kryzys pociąga ze sobą drugi kryzys, kryzys natury społecznej pociąga ze sobą kryzys natury gospodarczej, jeden, drugi, trzeci, czwarty i po chwili nie można tego opanować. Mhm. Pytanie, czy taki polikryzys bardzo mocno odczuwalny byłby możliwy w przypadku Disclosure. Wiesz, jest sytuacja, która mogłaby dużo zmienić i mogłaby do tego polikryzysu doprowadzić, ale to by było takie disclosure, które się wiąże nie tylko ze stwierdzeniem, że obcy istnieją, ale gdyby Amerykanie powiedzieli, że nie tylko obcy istnieją, ale my mamy ich technologię na przykład już. I to jest już sytuacja, która doprowadza do poważniejszego kryzysu tak naprawdę, bo nie tylko wzrostu niepokoju, niedowierzania, no bo musieliby udowodnić, że posiadają tę technologię, a gdyby się okazało, że ją rzeczywiście mają, no to tu mógłby być rzeczywiście pewien kryzys, bo no wiesz, nagle by się pojawił hegemon technologiczny, posiadacz potencjalnych patentów, które zmieniałyby wszystko w technologii. Nawet nie wiem, z której branży, może z energetycznej. I to by było chyba niebezpieczne najbardziej. Tak mi się wydaje. Najbardziej by to ekonomicznie uderzało w społeczeństwa. Natomiast wiesz, sama informacja, że obcy istnieją, nie wiem, czy to by miało aż tak daleko idące skutki. No, ale inna informacja, którą wielokrotnie mówi się w internecie, myślę, że na gospodarkę miałaby wpływ, bo niedawno akurat, znaczy niedawno i dawno, bo ja to już kilka razy słyszałem, że podobno kosmici lubią złoto, nie? Więc wtedy po prostu rynek złota by w mojej ocenie zaczął troszeczkę szaleć, a jakby rynek złota zaczął szaleć, no to wszystko wiemy, że pieniądze są fiducjarne i różnicy między $1 a $100 nie ma żadnego, bo jest ta sama farba. To jest tylko różnica umowna, no nie? Jest ten sam papier, ta sama farba. To jest tylko kwestia umowna. Natomiast właśnie kiedyś słyszałem znaczy kilka razy słyszałem coś takiego właśnie, że podobno kosmici lubią złoto, więc może mieliby chrapkę na złoto, a co za tym idzie, na gospodarkę i na ruszenie tej giełdy złota na przykład, nie? To też jest możliwe. Ale też by się zaczęły wtedy kwestie, nazwijmy to gospodarcze, no nie? Tak mi się wydaje po prostu. No tak, tutaj mówisz o Anunnakich i o tych teoriach, które bardzo często są poruszane, na przykład przez zwolenników paleoastronautyki, że no, obcy przybyli tu na Ziemię, żeby właśnie złoto wydobywać. To jest teoria Sitchina. Mhm. No właśnie, więc tutaj jeśli ludzie by poczuli, że ich złoto jest zagrożone, tak, więc te rynki mogły sobie by poszaleć trochę w inną stronę niż się jakoś tam przypuszcza, no nie? Ale na pewno myślę, że jako ciekawostkę to media by zaszalały z tym tematem, no nie? Tak mi się wydaje, bo... Tak, na pewno. Ja już to sobie wyobrażam, wiesz, po prostu my widzimy czasami, jak z błahego tematu się robi nie wiadomo co i to byłoby naprawdę żer dla wszystkich youtuberów, dla nas też w sumie, no, tylko że my o tym cały czas mówimy, to może nie byłoby takie zaskakujące, ale pomyśl nagle, że wiesz, włączasz telewizor i tam, nie wiem, Dorota Wellman mówi ci o kosmitach. Przełączasz na TV Trwam i tam ci ksiądz nawala o kosmitach. Nagle by wszyscy zaczęli o tym mówić, bo to byłby temat numer 1. Media by na pewno oszalała, a znając specyfikę mediów dzisiejszych, no ludzie by nie wiedzieli, w co wierzyć. Tak naprawdę. Każdy by chciał w coś wierzyć, każdy by chciał odpowiedzi, bo dzisiejsi konsumenci informacji w internecie, zauważ często, że oni nie chcą, żebyś ty pokazywał spektrum możliwości, oni chcą odpowiedzi. Nawet jeżeli byś kłamał, to często jest tak, że widzowie chcą
chcą odpowiedzi nawet kosztem Kłamstwa. tak, kosztem tego, żeby wiesz, żeby powiedzieć, że tak jest. To nas chyba gubi, że my pokazujemy zbyt szerokie spektrum możliwości, a przychodzi taki Bernatowicz i mówi tak, jest tak i tak i tak i nie ma inaczej. I w tym chyba tkwi sukces YouTube'a dzisiejszego, tak, że musisz mówić prosto i zdecydowanie nie możesz wierzyć, że twoi widzowie są po prostu chcą szerszych analiz, tak? Ale no my tak nie umiemy, no. No, oni chcą krótko i dosadnie. Ja z pewnością powiem na zakończenie, prawdopodobnie w momencie, gdyby się pojawili kosmici i podłączyłbym telewizję, poczułbym się jak wczoraj, czyli w lany poniedziałek, gdzie włączam i na 5 kanałach leci Znachor, na 2 leci stary Znachor, na 3 leci nowy Znachor. Tak więc pewnie byłoby to bardzo podobnie. Wszędzie bym słyszał o tych kosmitach. Dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy Dzięki. serdecznie. Zachęcam do odwiedzenia kanału Piotra, oczywiście tradycyjnie. Tutaj macie ikonkę, gdzie można kliknąć, szybciutko przejść. Zachęcamy do wspierania naszych kanałów. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i rozsyłajcie, gdzie tylkokolwiek się da, moi drodzy. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się.